Musimy przyznać, że Gruzja to jeden z najpiękniejszych krajów, jakie odwiedziliśmy. Natura robi tu ogromne wrażenie. Jeśli jeszcze tu nie byliście, to ten odcinek może być dobrym początkiem. A dla tych, co już tu byli, to zapraszamy do obejrzenia i przypomnienia sobie o tym, jakim pięknym krajem jest Gruzja. W Gruzji to jest normalna sprawa. Święte krowy. Cześć, z tej strony Andrea i Kacper, czyli Spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym campervanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Ale nie ma korka. Pamiętasz, ostatnio było jechało, nie? strasznie dużo ludzi było. Znowu trzeba przechodzić pieszo. Kierowca zostaje w samochodzie, pasażer zawsze idzie piechotą przez takie jakby duże lotnisko, ale 3 lata temu był tu straszny tłok. A dzisiaj legalnie, elegancko można przejść bez stresu, ale jak sobie przypomnę nasze przeżycia, pozdrawiam Cię Ola, przed 3 lat to był dramat. W tym miejscu 3 lata temu stałyśmy już w ogromnym tłoku ludzi z wielkimi torbami zakupów, oleju, pampersów, wszystkiego, więc no było to bardzo dziwne. No i duszno tu jak nie wiem co. Wtedy był lipiec, bez klimatyzacji. Marchewę wypatrzyłam. Dobrze, że jest pomarańczowa, to widać ją z daleka. Dzisiaj jesteśmy w Gruzji, udało się wjechać. Ja w sumie wyszłam w tym samym czasie, w którym praktycznie Kacper też wjeżdżał do Gruzji, więc idealnie nam się to złożyło. Sprawdzenie paszportu w Turcji, sprawdzenie paszportu w Gruzji i elo nara. A u mnie było tak, że tam auto mi sprawdzali parę razy. Musiałem zapłacić 420 lir za autostrady w Turcji, co nie jest dużo, bo w sumie to jeździliśmy w większości po płatnych drogach. Tyle, dużo lepiej niż 2 lata temu. Bo tu jest taki wodospad Kacper ładny, ale już przejechaliśmy. Z takich rzeczy dodatkowych, wyjeżdżając z granicy od razu zatrzyma Was typ, który będzie chciał Was namówić na ubezpieczenie w jakiejś takiej zwykłej, prywatnej budce. Będzie miał nawet plakietkę Tak. z logiem tego. Tak, i 3 lata temu się na to nabraliśmy faktycznie i to ubezpieczenie tam w tych budkach prywatnych jest trochę droższe. Kierujcie się bezpośrednio do firmy TPL, ona jest 7 km od granicy, jest nawet namalowana mapka i to ubezpieczenie tutaj jest troszeczkę tańsze i takie, nie wiem czy pewniejsze, ale jest. Granica zajęła nam, nie wiem, 30 minut, może nawet nie. Nie no, to zawsze tak. 10 minut przejście przez granicę. No tak. Spędziliśmy z 40 minut na tej Nie, ja cały czas szłam. Ja stałem. Niemożliwe jest przejście granicy w 30 minut. Dlaczego? Niemożliwe to. Możliwe. No więc widzicie, zdania są podzielone. Moim zdaniem poszło szybko, Kacperowi poszło szybko, ale długo. Jedziemy po ubezpieczenie i po internet. Ubezpieczalnia znajduje się na stacji Gulf. Za ubezpieczenie zapłacicie sobie spokojnie kartą. Trzeba mieć paszport i dowód rejestracyjny standardowo. Zastanawiamy się, czy policzą nas jako samochód osobowy, czy jako bus. Zapłaciliśmy za ubezpieczenie na 3 miesiące 90 lari, czyli 120 zł. Potraktowano nas jako passenger car, czyli samochód osobowy, także bardzo uczciwa cena po tych wszystkich ubezpieczeniach, które mieliśmy okazję kupować w Emiratach i tam wszędzie na Półwyspie Arabskim to za darmo te 120 zł na 3 miesiące. Także mamy spokój na razie. Kacper się też cieszy, bo już po rusku sobie troszeczkę porozmawiał. No niestety w Gruzji trzeba mieć dużą cierpliwość do kierowców, bo są jednymi z gorszych kierowców. Myślę, że mogą konkurować z Irakijczykami, ale to się okaże po paru tygodniach. Zobaczymy. Trzeba mieć oczy dookoła głowy znowu. Ciśniemy dalej do samego centrum niestety. Nie wiem, czy będzie gdzie zaparkować. Pewnie nie. Jesteśmy na stacji benzynowej Gulf. Pan tam nielegalnie nalewa paliwo do butelek po wodzie. Paliwo w Gruzji właśnie sprawdziliśmy, kosztuje 4 zł, więc taniej niż w Turcji. Oczywiście wkopaliśmy się w samo centrum, nie było gdzie zaparkować, więc się wycofujemy. Szukamy miejsca troszeczkę dalej, tu już się trochę wyluzowało bardziej, ale i tak ciężko jest z miejscem, tak jak widzicie.
prostu podjedziemy rowerami. No masakra, no tak jak to zawsze w takich miastach. Szybkie drugie śniadanie. Zaparkowaliśmy przy morzu i po prostu pojedziemy tam rowerami. Najszybciej i najłatwiej. I bezstresowo przede wszystkim. Także tak. Stwierdziliśmy, że skoro nie wjeżdżamy do Iranu z racji tego, jak wygląda sytuacja aktualnie, jest tam po prostu wojna, a mamy mnóstwo dolarów, to po prostu wymienimy. Może nie mnóstwo, Ale sporo mamy, no. ale $1000 mamy. Wymieniamy po prostu dolary na lari gruzińskiej, żeby je wydać. Pokaż, jaką mamy ładną teczkę. To jest nasza teczka, w której trzymamy wszystkie najważniejsze rzeczy. A z takich faktów to Batumi nic się nie zmienia. Jeden wielki plac budowy, ogrom inwestycji, szczególnie przy morzu, także budują się i budują tutaj bez zmian. Ale jest fajnie, wakacyjnie. Piazza Square, zbudowany w 2009 roku, czyli to świeża budowa. Hymn Gruzji co 3 godziny i styl wenecyjski. Styl wenecki, nie wenecyjski. Ale plac został wybudowany po to, żeby było jakieś takie centrum w Batumi, w którym mogłyby się odbywać festiwale czy jakieś ważne spotkania. No to wszystko właśnie tutaj. Ale mały ten plac. Małe, no. Ogarnęliśmy w centrum kartę SIM. Unlimited kosztuje 45 lari, czyli około tam niecałych 60 chyba złotych i do tego 10 lari za kartę. Pani pytała nas, czy w ogóle potrzebujemy kartę, bo wtedy nie trzeba byłoby płacić tych dodatkowych 10 lari, ale mamy router, więc sobie włożymy do routera. Korzystamy z internetu firmy Makti. To chyba najlepszy prowajder internetu w Gruzji. Zbliżają się i oddalają się od siebie. Jak w życiu. Możecie to sobie interpretować na różnego rodzaju sposoby. Nie, to ja opowiem historię. Jest to pomnik Ali i Nino i opowiada historię miłości młodego Azera, muzułmanina oraz gruzińskiej księżniczki, która była chrześcijanką. To były czasy I wojny światowej. Figury spotykają się co około 10 minut, ale niestety oficjalnie nigdy się do siebie nie zbliżają. Czyli rzeźba miłości. Czyli ten, który to zaprojektował, to jest on? Nie on, no to było I wojnie światowej. A, Jakiś rzeźbiarz. spawacz, a nie rzeźbiarz. Nalewamy wodę do kampera. Pan też tu baniak chce sobie napełnić, to trzeba go wpuścić. Chciałam wam pokazać taki obrazek. Ten obrazek to taka norma w sumie w Gruzji. Krowy w mieście. Pierwszy dzień w Gruzji, więc oczywiście dla mnie winko. I pierożki gruzińskie. Jak tam, Kacper? Niezłe, tylko oni tu kolendry dodają, bo tak muszę trochę walczyć z tym, ale jest okej. Bo Kacper za kolendrą nie przepada. Musicie zrobić najpierw małą dziurkę, wypić ten losu z środka i dopiero później możecie zjeść resztę. I nie wylać go na siebie. Tego podobno się nie je, ale Andra je. Szukamy sobie miejsca do spania przy morzu, ale zobaczcie, jakie mamy towarzystwo. Koniki są. Więc jutro plan pracowania. Wykorzystamy to, że mamy internet unlimited. Cieszymy się, jak nie wiem, bo już nie pamiętam, kiedy mieliśmy ostatnio internet unlimited. Chyba w Omanie. No, odpoczynek i praca. Przyszły mućki do naszego obozowiska. Hej. Co na mnie? No tak jesteśmy rozbici. Obok wieżowców jest tutaj polanka. Na której
Zielonej Polance jesteśmy my. Wielbłądy zamieniliśmy na krowy właściwie. Chciałam powiedzieć, że od kiedy poznaliśmy Aziza, to teraz pijemy sobie mleczko z imbirem, bo ten smak ma bardzo dobre wspomnienia, także. A do mleczka zrobiłam babeczki z dżemem. Dżem trochę wypłynął, ale chyba wyszły. Jak babeczka? Dżem wypłynął, się trochę tu poprzypalał, ale dobre. Kupiłem gruziński chleb, wygląda jak Shrek. Złoty 50, w sensie lari 50, czyli 2 złote. Ale ja dałem panu 2 i chyba zapomniałem wziąć 50 groszy lari. Nowego psa mamy, słuchajcie. Biały wilk do nas zawitał. Chodź. No chodź. No nie chce może, on chce w cieniu tylko. Leniwy jest po prostu. Ale się rozłożył łapami. Kacper naprawił szafkę, bo jedna się nam trochę zepsuła. Próbował naprawić też odkurzacz, ale odkurzacz chyba umarł śmiercią naturalną, to znaczy już nie mamy takiej umiejętności, żeby go naprawić. Napisałem kartkę. Nie pisałem po rosyjsku chyba, nie wiem, 20 lat. Пылесос работает, но иногда приходит короткое замыкание. Ja nie mogę to исправить. To znaczy, że odkurzacz działa, ale czasem pojawia się elektryczne spięcie. Ja nie potrafię tego naprawić. No właśnie, więc odkurzacz idzie na śmietnik, znaczy obok śmietnika. Mamy też psa. Krowy też przychodzą, ale już poszły. W ogóle się przeciskałem tutaj przez okno i robiłem dzikie manewry. Kacper utknął w oknie. No ale obróć, musisz się jakoś obrócić. Ale przez chwilę wpadłeś w panikę, co? Ogólnie cały czas walczymy z oknem. Od Antalii, kiedy Ale nam... kurde, ja nie wiem, to... Od Antalii, kiedy nam przeciekło, to nic z tym nie zrobiliśmy i teraz w Gruzji trochę popadało i znowu trochę przecieka. Nie ma dramatu, ale no trzeba to kiedyś zrobić. Zakleję tam, co tam zostało. Tylko Ale wiesz muszę- gdzie? No tam w rogu. A, napieprzam tego kleju. Podsumowanie sytuacji oknowej. Sytuacja jest taka, że ja nie widziałem tam jakiejś dużej dziury, przez którą mogłoby ciec, jakiegoś rozszczelnienia. Jedno małe w prawym dolnym rogu, ale to nie sądzę, żeby tyle wody tamtędy ciekło. Korzystając z tego, że ten Sikaflex 521 UV, fajny uszczelniacz, UV koniecznie kupujcie, bo na takim słońcu to po prostu parcieją te inne silikony. Tu mi się całkowicie już zesechł, więc zrobiłem dziurę tu z boku, więc no ten Sikaflex będzie już raczej, no wyrzucę go teraz. No tak. Więc korzystając z okazji, przejechałem to okno dookoła, nawaliłem tego z przodu jeszcze, gdzie kiedyś miałem też rozszczelnienie. No i zobaczymy, ale wydaje mi się, że to jest wina uszczelki przy dużym deszczu, że się przelewa górą po prostu jak zacina. Może czułem przed chwilą drabinę od robotników, którzy tam remontują jakiś bar. Muszę im zaraz kupić piwo, bo sobie zażądali piwa. Sytuacja chyba ogarnięta, zweryfikujemy przy najbliższym deszczu. Chcieliśmy wam pokazać okolice, bo jesteśmy w tym miejscu już drugi raz i nic się tutaj nie zmieniło. Tak jak budowa tamta tego wielkiego bloku trwała, tak nadal trwa. Tu się przechodzi przez taki mostek i mieszkają tutaj żaby. O, takie okropne bagno duże. Ale nie przeszkadza w niczym. Się przechodzi przez bagno i się jest już nad morzem.
Was jest taki deptak. Jest połowa czerwca, więc jeszcze sezon nie jest taki w pełni otwarty. Ale tu są jakieś bary, jakieś takie atrakcje. Szukamy Bogdana. Tak, poznaliśmy wczoraj takiego starszego pana. Pana Bogdana. Opowiedz coś o panu Bogdanie. Ma 80 lat, a wygląda na 60 w sumie, nie wiem, 8. Z tego co mówi, bardzo bogaty. Jest weterynarzem. Jego rodzina jest bardzo wpływowa, bo to są doktorzy albo prawnicy. Mieszkał przez jakiś czas w Łodzi, gdzie prowadził różnego rodzaju biznesy. Od paru dziesięciu lat mieszka w Orłowie i ma dom z widokiem na samo morze. Ten dom dzieli razem z synem, mają osobne wejścia. Kacper bardzo dużo wie o panu Bogdanie. Pan Bogdan też ma żonę, która wyjechała teraz do Portugalii. On siedzi tutaj w Batumi. Takie motto nam powiedział, że żona to jest kapitał, a żyje się z odsetek. Możecie sobie zobrazować jego osobowość, ale bardzo miły człowiek. Dał nam dżem i bimber. Taka historia o Bogdanie. Ogólnie musimy wam powiedzieć, że to wybrzeże gruzińskie nam się podoba. Jest tu taki ciekawy klimat, nie ogaru. Zobaczcie, tutaj na przykład leje się woda na główny deptak. Tu jest ładny budynek, tutaj się też ładne budują, tam są takie stare. Wokół tego są stare takie gruzińskie chaty. Można spotkać jeszcze po prostu chłopa, który sprzedaje domowe wino i takie sprzedaje, że po 2 godzinach sprzedaży śpi, bo jest tak pijany. Jest tu mnóstwo dziwnych, ciekawych ludzi i do tego jeszcze przyroda jest ciekawa, bo są te zielone góry, jest ładna kamienista plaża, jest czysta woda, jest wszędzie zielono, także ja to doceniam takie rzeczy, mi się to bardzo podoba i też jak Bogdan mógłbym mieć tutaj apartament. Za to, jeżeli chodzi o mnie, to podzieliłam się ostatnio z Kacprem takim przemyśleniem. Zaraz wam powiem, bo tu ludzie rozumieją po polsku. Trzeba uważać. Jakoś tak przyjechaliśmy tutaj i ludzie są jacyś tacy brzydcy. Nie generalizuję, ale wiecie o co mi chodzi. Ludzie się mniej uśmiechają w tym miejscu i tak jakoś jest tu w mojej perspektywie trochę smutno i tak. No to już nie jest muzułmańska kultura, gdzie wszystko jest podane dla ciebie na tacy i wszyscy są pomocni, uśmiechnięci, radośni, chętnie ci pomogą. Tutaj trzeba się już trochę bardziej wysilić. Ludzie są nieufni. Tu się trzeba orientować po prostu. Trzeba przejść znowu w te cwany postsowiecki styl życia. Dzisiaj jak pożyczyłem drabinę, to na przykład musiałem chłopu kupić piwo. Mogłem tego piwa nie kupować, bo tak powiedział, że a może by się piwo napił. No ale co mu, nie kupię tego piwa? Więc no to takie nasze pierwsze wrażenia. No i można tu kupić różnego rodzaju przetwory. Tu są wina. O, zobaczcie, w takich kubeczkach są miody. Właśnie sobie też kupiliśmy. Tutaj są różnego rodzaju herbaty i przyprawy. No i sery. Pozwoliliśmy sobie na kawałek takiego krowiego, dobrego serka. Tutaj jest wędzony serek. No i kupiliśmy jajca. Jajca, słuchajcie, 20 jajek za 12 zł, więc bardzo uczciwa cena. Tu pani też od razu robi śmietanę i twarogi. Wszelkie rodzaje warzywa i owoce świeżutkie też tutaj są, także za torbę warzyw z ziemniakami i owocami zapłaciliśmy 24 zł, także pozytywnie. Zaparkowaliśmy właśnie na nowej miejscówie. Kacper po raz kolejny umył sandały w occie. Ciasteczko znowu czuć? Ciekawe przez jaki czas. To jest niekończąca się historia, słuchajcie, z tym sandałem. Powinieneś napisać do Sorsa, Kacper, z informacją, co się dzieje z twoimi sandałami. Albo po prostu podesłać im taki sandał. Śmierdolący? Niech sami ocenią. Zrobiliśmy sobie młode ziemniaczki, fasolka, nie szparagowa, tylko jakaś taka inna. Kacper mówi, że mamut. Na rynku się tak mówiło. I do tego jajca.
wiosna, lato pełną parą. W Gruzji jest różnica 2 godzin w porównaniu do Polski i godzina w porównaniu do Turcji, więc jest godzina 21 i ciągle jest jasno, więc tak trochę bardziej jak w Polsce. Idę właśnie na plażę. Jak widzicie, tam z tyłu mieszkamy, a idę do Kacpra dołączyć, bo jest zachód słońca ładny. Co tam, Kacpi? Patrzę na słońce. Jeżeli chcesz odwiedzić Gruzję naszym śladem, to przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie mapkę z naszymi pineskami. Znajdziesz tam nasze ulubione i najpiękniejsze miejsca noclegowe na dziko oraz najciekawsze naszym zdaniem atrakcje z krótkimi opisami. Co ważne, wszystkie trasy dostosowane są do możliwości naszego Fiata Ducato, a nie samochodu terenowego. Link znajdziesz w opisie poniżej. Gruzja to postsowiecki kraj, podobny do Polski wbrew pozorom. To pierwsze co, to namiestnym parówka. No i dzisiaj na śniadanie paróweczki. Nie powiem Wam jaki jest skład, bo sama nie chcę wiedzieć. Do tego ten ser, o którym wspominałam, biały. A tak wygląda nasza miejscówka. Ogólnie powiem Wam, że jest bardzo dużo kamperów i wszystkie są z Rosji. Także ludzie tutaj też przyjeżdżają na wakacje. Morze jest oblegane, gruzińskie. Z takim pieskiem, tak? Z pieskiem? Pies z Rosji pochodzi, z Syberii. Syberyjski pies. Ale puszek. Fajna jest. Ale te oczy ma po prostu niesamowite. Największym marketem jest Carrefour. W ogóle patrzcie jaka tu jest rynna. Trzeba uważać, żeby nie wpaść kołem przypadkiem. A chleb zawsze kupujemy w piekarniach, no bo jest świeży i pyszny. Właśnie idziemy do takiej piekarni, to Wam pokażę. O, oczywiście. Yes. No i zobaczcie, takie standardowe gruzińskie chlebki można kupić, świeżo dzisiaj zrobione, także chcieliśmy sobie bułkę słodką kupić, znaczy słoną, ale nic nie ma. Właśnie się dowiedzieliśmy, że ten paluch jest z fasolą, więc wzięliśmy jeden. Jeden chleb, wyszło nas wszystko 5 zł. Ciekawe co to jest z tą fasolą, co? Wypływa? No. Po prostu chleb z fasolą w środku. Tak. Taka pizza z fasolą. Dobre. Pożywne. W sumie jest końcówka czerwca, a w ciągu dnia jest maksymalnie 24 stopnie. Tego się nie spodziewaliśmy, ale cieszymy się z tego faktu, bo wiemy, że w lipcu i w sierpniu na pewno nas przygrzeje, ale na razie jest taki przyjemny chłodek, ale nie spodziewaliśmy się tego. Myśleliśmy, że będzie już dużo cieplej. Trochę dziwnie. No i pada deszcz. I co? Dobre. Śmieszny tu klimat jest, co? Zatrzymaliśmy się po prostu przy drodze, ale klimacik tutaj jest niezły. Znaleźliśmy taką wodę po prostu lejącą się. Nie mogliśmy znaleźć normalnego kranu dzisiaj, więc po prostu w banioczkach sobie przelejemy. Ale też spotkaliśmy psa i pies zaraz dostanie tureckiego jokera. Gdzie ty mieszkasz, co? Ale ogólnie Gruzja, tak jak Turcja, widzicie, jest też zaśmiecona. Jak tam, Kacper, nalewanie do banioczka? Spoko. Niestety mamy tylko jeden baniok, więc tak chodzimy. Ale ciekawostka, banioki w Gruzji są 6-litrowe, a nie 5. Byliśmy w wielu krajach. To jest jedyny kraj, który odwiedziliśmy do tej pory, w którym zwierzęta takie jak krowy, świnie, konie, kozy chodzą bez opiekuna. Chodzą gdzie chcą, chodzą po asfalcie, po mieście, po czyichś ogródkach. Tu trawa wszędzie jest pięknie przystrzyżona, bo krowy o to dbają. Zastanawiamy się jak to też działa, no bo krowa też jest mądrym zwierzęciem i wraca pewnie wieczorem do siebie na chatę, ale wiecie, w Turcji na przykład jak krowy chodziły, to zawsze chodziły z pasterzem, a tutaj te krowy chodzą zupełnie samotnie. Jak wielbłądy w Omanie. Kolejność. O, świniak znowu idzie.
A świnia to już w ogóle jest dla mnie zagadka, no bo krowa to jeszcze wróci na chatę, a co z tą świnią? Ona też wróci do domu, czy nie? Dlaczego ona nie ma swojego własnego ogródka ze swoim błotkiem, tylko sobie tak hasa po asfalcie wśród samochodów? Więc jak będziecie w Gruzji, to miejcie na uwadze, że jest to po prostu jedna wielka wieś. Krowa, świnia, koza, owca, pies i kot, jeszcze bawoły, chodzą po prostu wszędzie. Wszędzie, także spotkacie ich całe mnóstwo i uważać, żeby nie potrącić samochodem. No niestety Gruzini też nie umieją ogarnąć swojego poletka, więc zakładamy rękawiczki. Dostaliśmy rękawiczki w Bahrajnie i idziemy, słuchajcie, pozbierać śmieci tu wokół. Jesteśmy na gorących źródłach. Tam na końcu jest takie małe gorące źródełko. Jest bardzo fajne, tylko wokół jest bagno i to jest jedyna niedogodność, a druga niedogodność jest taka, że w tym bagnie po prostu jest trylion śmieci, trylion. I wokół tutaj na tym trawniczku też jest trylion śmieci, więc chociaż pozbieramy z tego trawniczka, idziemy pokazać Gruzinom, że śmieci z ziemi się zbiera po prostu. Właśnie Kacper poznał Gruzinów, którzy przyszli tutaj też sprzątać śmieci i po prostu poszedł im pomóc. Wróciła nam wiara w ludzkość, więc też zaraz tam podejdę i się dołączę. Przyjeżdża dzisiaj Matthew, z którym widzieliśmy się pół roku temu w Grecji, bo oczywiście jesteśmy na gorących źródłach, a poznaliśmy się właśnie na gorących źródłach. I spędzimy pewnie tu parę dni razem z nim. Może się też dalej gdzieś przesuniemy, zobaczymy. W każdym razie no mega się cieszymy, że znowu się z Matthew zobaczymy, także can't wait. Gdzie byłeś, co robiłeś? Jak wróciłem z roweru, to mi się takie oparzenie zrobiło. Mam już to 3. dzień. Nie wiem, co to jest. Wczoraj się jeszcze kąpałem w basenach siarkowych. Nie wiem, czy to Raczej nie pomogło. raczej chyba nie pomogło, może pogorszyło. Jak się przez krzaki przeczołgiwałem, to może coś mnie oparzyło po prostu. No. Zawsze coś temu Kacprowi się stanie, no. Pakujesz się ciągle w kłopoty. Strasznie mnie to denerwuje, że ciągle coś, jakieś gówno mi jest. Ale z dobrych wiadomości to nie to, że mamy psa, ale że Matthew jest z nami. Wczoraj w nocy do nas przyjechał. Pogadaliśmy do godziny chyba 2 w nocy, żeśmy siedzieli. Byliśmy wspólnie w gorących źródłach. Spędziliśmy bardzo miło czas, no i teraz będziemy z Matthew przez jakiś czas na pewno podróżować. Wczoraj jeszcze w gorących źródłach poznaliśmy 2 Gruzinów. Niestety komunikacja tylko przez Google Translate, bo nie mówią po angielsku ani po rosyjsku. Patrzcie, przyjechali nasi znajomi z gorących źródeł i zobaczcie, od razu przyjechali, robią szaszłyki. Yeah, looks nice. Very nice. Yeah. Od razu rozpalili ognisko. Oczywiście muza gra, to taki standard. A tu kochany Matthew. Matthew do nas wrócił i wróciło też salto, samochód Matthew. Kacper, opowiedz, jak dawno nie jadłeś pizzy? Dawno, jest bardzo dobra. Chłopaki przywieźli nam pizzę i zobaczcie, na jakim fajnym, cienkim cieście, jest przepyszna. Do tego mamy szaszłyki ze świnki i haczapuri gruzińskie. Wczoraj był bardzo ciekawy dzień, bo po prostu siedziałem na krześle i przychodzili ludzie. Poznaliśmy kolegów Gruzinów, później pojawił się kolega z Francji, na końcu jeszcze pojawił się Polak, który idzie na pieszo do Japonii z Polski. Czyli wczoraj nie zrobiliśmy absolutnie nic. Ale poznaliśmy dużo ludzi. Siedzieliśmy na tych krzesełkach tak jak siedzimy teraz i po prostu pojawiali się ludzie, słuchaliśmy nowych historii, także naprawdę leniwy, ale bardzo pozytywny dzień. Także tak wygląda sytuacja u nas. Siedzimy, nie robimy nic, żyjemy po gruzińsku. Zobaczcie, w jakich okolicznościach się znajdujemy obecnie. Tam za mną są gorące źródła, a tutaj wygląda to w ten sposób. Przyroda jest tutaj tak agresywna, wszystko ma kolce, nieważne czy to jest drzewo liściaste, czy krzew, czy nawet trawa kuje. Вы по-русски говорите? Нет. Polsza. Good?
Pani tutaj się przyszła kąpać. Tak inni lokalni spędzają tutaj czas. Wydaje mi się, że ta seria będzie na temat miejscówek piękności przyrody. Człowiek średnio wyspany. Co ty, masz coś w ogóle na swoje usprawiedliwienie? Pasterz po prostu zaczął do nas coś krzyczeć, a na końcu jeszcze wymachiwać kijem. Bardzo zdrowe. Podobno lekarze przepisują je tutaj na problemy z sercem.